Odwiedzamy dziś Niemodlin, niewielką miejscowość położoną w pobliżu Opola, której historia sięga XIII wieku. Zajrzymy na zamek śląskich książąt piastowskich, w którym panna młoda schowała się w trumnie ze strachu przed nocą poślubną, a po wiekach odwiedziła znanego polskiego reżysera. Obejrzymy najstarsze arboretorium, które jest jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce, a na zakończenie zobaczymy, jak wyglądało codzienne życie w funkcjonującym od XIX wieku obozie jenieckim. W roku pańskim 1313 książę Bolesław, syn księcia opolskiego Bolka I, wzniósł murowany zamek w miejscu XIII-wiecznej kasztelanii. Do 1532 roku warownia pozostawała własnością śląskich książąt piastowskich i była kilkukrotnie niszczona i odbudowywana. W XV wieku zniszczyli go husyci, potem pożar w 1552, ucierpiał też w 1643 w czasie wojny 30-letniej. Kolejnymi właścicielami były niemieckie rody arystokratyczne, m.in. Hohenzollern, Puckler i Promnitz. Za ich panowania zamek przebudowano na renesansową rezydencję zbudowaną wokół prostokątnego dziedzińca, a w XVIII wieku odnowiono go w stylu barokowym. Gdy w dawnych czasach na zamku odbywało się huczne wesele i gdy nadeszła pora na oczepiny i noc poślubną, nagle panna młoda wybiegła z sali balowej. Zaniepokojony małżonek nie mógł jej odnaleźć. Następnego dnia zaginiona została znaleziona w pustej dotąd trumnie na katafalku. Niedoszła żona postanowiła schować się tam przed swoim mężem, a wieko trumny pechowo się zatrzasnęło. Pannę pochowano w podziemiach kaplicy. Od tamtej pory jej duch krąży po zamku i przywołuje najdroższego. Ostatnim właścicielem zamku w Niemodlinie do roku 1945 był hrabia Fryderyk Leopold von Prama. Jego żona Sophie opuszczała swoje włości furmanką, pozostawiając cały majątek. Po wojnie zamek był siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez 10 lat stał opuszczony i niszczał. W 1990 zrujnowany obiekt kupił prywatny inwestor i sukcesywnie remontuje założenie. W 2015 udostępniono go do zwiedzania. Dzięki promocji i atrakcjom takim jak Izba Tortur, biesiady i widowiska rycerskie czy hodowla danieli stał się jednym z najpopularniejszych obiektów turystycznych województwa opolskiego. W murach zamku Jan Jakub Kolski nakręcił film Jasminum
opowiadający o 3 zakonnikach zamieszkujących prowincjonalny klasztor. Po mającym premierę w 2006 roku filmie pozostało w zamku kilka pamiątek, m.in. kolorowe nakładki na oknach czy dekoracje wejść do cel zakonnych. Pamiątkę po sobie zostawiła także słynna biała dama, która dała się nagrać podczas jednej ze scen, gdy podpatrywała ekipę zza okna. Przypadek? Do zamku wchodzimy przez kamienny most z 1747 roku, strzeżony przez 4 postacie świętych. Warownia składa się z 3 wysokich i 1 niższego skrzydła. Po przejściu przez bramę znajdujemy się na wewnętrznym dziedzińcu otoczonym z 3 stron krużgankami. W narożach znajdują się wieże mieszczące klatki schodowe. Podczas zwiedzania możemy zobaczyć zamkową kaplicę, dziedziniec, a w podziemiach średniowieczną izbę tortur, zbrojownię, wystawę ikon, grobowce pramów i imitacje winiarni. W Lipnie koło Niemodlina znajduje się najstarsze arboretorium w Polsce, założone przez właściciela niemodlińskiego zamku Jana Nepomucena Prama w 1782 roku. Wówczas to w miejscu dawnej puszczy o nazwie Przesieka Śląska posadzono pierwsze egzotyczne gatunki drzew. Zajmował się tym specjalnie sprowadzony ogrodnik aż z Wittenbergii. Na terenie arboretorium rośnie wiele gatunków drzew z Ameryki Północnej, Azji i Europy Południowej. Sprzyjają temu panujące tu warunki klimatyczne i gruntowe. Park jest najcieplejszym miejscem Opolszczyzny. Teren jest świetny do spacerów, wyciszenia, obcowania z przyrodą. Gdyby nie atakujące zewsząd myszki i komary, można by tam spędzić cały dzień. Dla preferujących aktywność fizyczną są ścieżki rowerowe oraz pobliski odkryty basen.
Miejsce, w którym znajduje się Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ma niechlubną tradycję rozpoczynającą się w XIX wieku. W Łambinowicach więzieni byli jeńcy wojny prusko-francuskiej z 1870 roku. W latach 1921-24 przebywali tam Niemcy czekający na repatriację w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ustaleniem nowych granic. Więzieni tam również byli jeńcy koalicji antyhitlerowskiej z II wojny światowej, powstańcy warszawscy i ludność cywilna Warszawy po upadku powstania. W pierwszych latach rządów komunistycznych w Polsce obóz przejął Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Trafiła do niego ludność cywilna z pobliskich wiosek i miejscowości, Niemcy i Ślązacy, którzy po odrobieniu pracy przymusowej mieli być wysiedleni z Polski. Ostatecznie obóz zlikwidowano w październiku 1946. W budynku głównym znajduje się ekspozycja stała poświęcona historii tego miejsca. Opowiada o losach jeńców różnych narodowości, którzy byli przetrzymywani w niewoli. Możemy tu zobaczyć życie codzienne w stalagach przeznaczonych dla podoficerów i szeregowych żołnierzy oraz o flagach, w których przetrzymywani byli oficerowie. W zbiorach muzeum znajdują się pamiątki związane z jeńcami wojennymi, w szczególności polskimi w latach II wojny światowej. Są to przedmioty używane bądź wytworzone przez jeńców w czasie pobytu w niewoli, a także pamiątki z nimi związane, np. rzeczy należące do administracji i służby wartowniczej. Zostały one przekazane w dużej mierze przez byłych więźniów i ich rodziny oraz różne instytucje i organizacje.